Czas na apogeum bogactwa. Statystycznie zdecydowanie najzamożniejsze społeczeństwo na świecie. Lepsi od potęg naftowych, rajów podatkowych i mocarstw światowych. Oczywiście w przeliczeniu na głowę mieszkańca, bo to bardzo mały kraj, ale jaki dostojny. Księstwo Liechtenstein. Zapraszam. Ten świat jest nasz. Odcinek 7. Liechtenstein. Najbogatsze państwo świata. Właściwie każde państwo ma w sobie coś nietypowego. W przypadku Liechtensteinu prawie każda informacja brzmi jak ciekawostka. Geograficznie, politycznie, historycznie, gospodarczo, za każdym razem nietypowo. No to po kolei. Jest to malusieńkie, górzyste państwo położone pomiędzy Austrią a Szwajcarią. 160 km². To plus minus tyle, ile liczy powierzchnia Katowic. Niespełna 40 000 mieszkańców. Co ważne, to nie jest państwo-miasto z jedną zwartą zabudową, tylko ten wygląd aż prosi się o użycie tego słowa kraina składająca się z 11 gmin. Jedna główna rzeka, Ren i jedna główna droga. Bardzo skromnie. Liechtenstein nie jest członkiem Unii Europejskiej. Należy przede wszystkim do strefy Schengen i do EFTA, czyli Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. EFTA tworzą 4 państwa, jeszcze Norwegia, Islandia i Szwajcaria. Co ważne, państwa EFTA poza Szwajcarią i państwa Unii Europejskiej tworzą wspólnie Europejski Obszar Gospodarczy, który łączy te wszystkie kraje ekonomicznie. Czyli tutaj do Unii Europejskiej nie należą, ale do innych organizacji już tak. Nie są w żaden sposób wyizolowani od reszty Europy. Liechtenstein jest związany przede wszystkim ze Szwajcarią. Czasem bywa żartobliwie nazywany 27. kantonem tego państwa. To powiązanie trwa od końca I wojny światowej, czyli od momentu, w którym obie gospodarki połączyła Unia Celna i Walutowa. Szwajcaria jest dla księstwa trochę niczym taki starszy polityczny brat. Szwajcarska armia zobowiązana jest do obrony Liechtensteinu, a szwajcarscy politycy reprezentują część interesów księstwa na arenie międzynarodowej. Te relacje generalnie są dosyć luźne. Kilkanaście lat temu prawie 200 szwajcarskich żołnierzy w środku nocy omyłkowo wtargnęło 2 kilometry w głąb księstwa. Jak relacjonował jeden z nich, po prostu było bardzo ciemno. Władze Liechtensteinu nie miały pretensji do swoich sąsiadów. Odpowiedziały, że przecież takie rzeczy się zdarzają, bo w końcu nie był to atak śmigłowcami szturmowymi. Z tym, że kiedy w latach 80. szwajcarska rakieta spowodowała pożar lasu, Szwajcarzy musieli zapłacić odszkodowanie. Także jest to relacja przyjacielska i mimo sporych dysproporcji pełna szacunku. Czy Liechtenstein jest tworem sztucznym? W przypadku debaty na temat tak małych obszarów wielu osobom zapala się w głowie czerwona lampka i pojawia się pytanie: czy granice danego państwa nie zostały przez kogoś tak po prostu narysowane na mapie? Na przykład w imię interesów zewnętrznych, bo potrzebna była kolonia, strefa wpływów czy strefa ekonomiczna. I później konkluzja jest taka, że wielkie mi to państwo, które powstało z czyjegoś kaprysu. Liechtenstein nie jest takim tworem. Te obszary mają wielowiekową historię, a dziedzictwo, do którego bezpośrednio odwołuje się dzisiejsze państwo Liechtenstein, sięga początków XVIII wieku. Przez ten czas kształtowali swoją politykę wewnętrzną i zagraniczną. Oczywiście z najróżniejszymi perypetiami, jak to w Europie, ale to jest historia prawdziwej państwowości. Specyficznej, niecodziennej, oryginalnej, ale państwowości z prawdziwego zdarzenia. Mieszkańcy świętowali niedawno 300. urodziny swojego kraju. Jego formalna geneza sięga 1719 roku. To właśnie wtedy na mocy edyktu Karola VI Habsburga, czyli cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego, terytoria Schellenberg i Vaduz zostały zjednoczone jako cesarskie księstwo Liechtenstein. Oba obszary zostały wcześniej kupione właśnie przez ród Liechtensteinów.
Z perspektywy najnowszej historii taki zabieg rzeczywiście wydaje się sztuczny. Jednak należy pamiętać, że tak wyglądały ówczesne realia. Święte Cesarstwo Rzymskie składało się z bardzo wielu krajów, a Liechtenstein powstał jako jeden z nich. Dzięki temu Liechtensteinowie otrzymali prawo do zasiadania w Radzie Cesarskiej. Co ciekawe, ich miejscem zamieszkania był Wiedeń, a swoim krajem bardzo długo rządzili na odległość. Na początku XIX wieku księstwo znalazło się najpierw w granicach Związku Reńskiego, a później Związku Niemieckiego. Następnie do momentu wybuchu I wojny światowej Liechtenstein dobrowolnie znalazł się pod protekcją austro-węgierską. Dopiero po Wielkiej Wojnie nastąpiło przeorientowanie z kierunku austriackiego na szwajcarski. Dla formalności dodam, że podczas obu wojen światowych księstwo zachowało neutralność. Pod koniec lat 40. miało odwagę konsekwentnie odmawiać Związkowi Radzieckiemu ekstradycji Rosjan, którzy kolaborowali z Niemcami i po upadku III Rzeszy schronili się w Liechtensteinie. Jak widać, na arenie międzynarodowej, nawet w sporze z gigantami, księstwo potrafiło postawić na swoim. Sporo tego, a to przecież tylko kilka zdań z 3 stuleci historii. Państwowość pełną gębą. Jako że Liechtenstein jest księstwem, rządzi tutaj monarcha. Formalnie wciąż jest to książę Jan Adam II, jednak w praktyce od kilkunastu lat część obowiązków spoczywa na jego synu, księciu Alojzym. Na początku XXI wieku o ustroju politycznym tego państwa usłyszał cały świat. Otóż książę Jan Adam II od lat chciał zwiększenia swoich uprawnień. W 2003 roku w księstwie zorganizowano referendum konstytucyjne, które przez zachodnie media zostało określone jako próba ustanowienia monarchii absolutnej. Nowa konstytucja miała pozwalać monarsze m.in. na wetowanie dowolnego prawa, odwoływanie rządu lub dowolnego ministra oraz na mianowanie sędziów. Bardzo śmiała próba, pełna kontrowersji, jednak książę wiedział, jak do tego podejść. W trakcie kampanii dał poddanym do zrozumienia, że jeżeli to nie przejdzie, to on opuszcza kraj, a jego majątek razem z nim. No i przeszło. Co jeszcze ciekawsze, kilka lat później zorganizowano referendum w sprawie możliwości dokonywania aborcji do 12 tygodnia ciąży. W debatę nad tym pomysłem włączył się książę, który zapowiedział, że nawet jeżeli to przejdzie, to on i tak to zawetuje. Co prawda nie przeszło, mieszkańcy minimalną większością odrzucili ten pomysł, ale same te zapowiedzi nie podobały się części opinii publicznej. Z jednej strony jest inicjatywa, a z drugiej od razu wiadomo, że nic z tego. Wobec tego rok później zorganizowano kolejne referendum. Tym razem zapytano mieszkańców, czy należy ograniczyć prawo weta księcia. Monarcha ponownie przypomniał, że on naprawdę nie musi tutaj mieszkać. I znowu wygrał. Poddani ponownie poparli jego ogromne uprawnienia. Czyli w ciągu zaledwie kilku lat monarchia zdobyła tutaj dwukrotną aprobatę zdecydowanej większości społeczeństwa. To ostatnie referendum związane z prawem weta księcia miało miejsce w 2012 roku. Jego inicjatorzy prowadzili kampanię pod hasłem „By twój głos też się liczył”. Zarzucali jednocześnie Janowi Adamowi II, że groźba wyprowadzki do Austrii to szantaż emocjonalny. Zwolennicy monarchy odpowiedzieli kampanią „Dla Boga, księcia i ojczyzny”. Frekwencja wyniosła ponad 80%. Aż 76% społeczeństwa odrzuciło próbę ograniczenia władzy monarchy. Ciężko określić, ilu poddanych co do zasady popiera monarchię, ale ogromna sympatia do rodziny książęcej sprawia, że większość nie widzi przeszkód, by ten ustrój tu funkcjonował. Tym samym księstwo Liechtenstein cały czas pozostaje niemalże monarchią absolutną. Niemalże, ponieważ po pierwsze, formalnie jest to monarchia konstytucyjna i po drugie, do władzy absolutnej jeszcze trochę brakuje. Jeżeli mieszkańcy dowolnej gminy zdecydują większością głosów o secesji, to książę nie ma prawa tego zawetować. Tyle, że żadna gmina nie wykazuje chęci odłączenia się od księstwa. Ponadto konstytucja dopuszcza zmianę ustroju w drodze referendum. Chętnych do jego organizacji również brak. Zewnętrzne głosy przejęte stanem demokracji w Europie niejednokrotnie krytykowały ustrój polityczny Liechtensteinu. Negatywnie reagowała m.in. Rada Europy. Na rodzinie książęcej nie zrobiło to większego wrażenia. Dobrobyt w Liechtensteinie
Bardzo interesujące zagadnienie, ponieważ to nie jest tak, że to społeczeństwo od zawsze było takie bogate. Wprost przeciwnie, tutaj, podobnie jak w wielu innych krajach europejskich, w połowie XX wieku o bogactwie nie było mowy. Problemy finansowe miał nawet ród Liechtensteinów, który był zmuszony do sprzedaży części majątku. Jednak wystarczyło zaledwie kilka dekad, żeby to względnie biedne, a na pewno nie wyróżniające się społeczeństwo stało się najbogatszym czy jednym z najbogatszych na świecie. Bez ropy naftowej i bez morskiego szlaku handlowego. W ogóle bez dostępu do morza. Jak to możliwe? W tym przypadku warto przeanalizować dwa główne wątki związane z tym dobrobytem. Bogactwo, które wytworzyli w kraju, i bogactwo czy kapitał, który napłynął tutaj z uwagi na niskie stawki podatkowe. Na ogół, kiedy ocenia się poziom życia w danym kraju, to takiego podziału się nie robi. W końcu kapitalizm polega m.in. na tym, że gospodarka jest otwarta. Dużym krajom, takim jak na przykład Polska, nikt przecież nie zarzuca, że cały ich rozwój pochodzi z jakichś podejrzanych transferów i inwestycji zagranicznych. Ale kiedy państwo jest małe, tak jak Liechtenstein, i jeszcze ma niskie podatki, tak jak Liechtenstein, to wtedy w powszechnej opinii żyje ono tylko z tego, że jest rajem podatkowym. Dlatego dokonajmy tego podziału. Najpierw gospodarka, w cudzysłowie, wewnętrzna. 40% siły roboczej pracuje tutaj w sektorze przemysłowym. W tym malutkim społeczeństwie wyrosło kilka naprawdę sporych, rodzimych przedsiębiorstw. Produkcja precyzyjnych narzędzi, urządzenia elektroniczne związane z dźwiękiem i akustyką, czy przetwórstwo spożywcze. Jedna z lokalnych firm dorobiła się globalnego zasięgu i zatrudnia na całym świecie prawie 30 000 pracowników. Tym samym umniejszanie sukcesu ekonomicznego tego narodu tylko dlatego, że państwo jest małe, a gospodarka kojarzy się z rajem podatkowym, jest dla mieszkańców Liechtensteinu krzywdzące. Biedna górzysta kraina, w której przed II wojną światową co trzecia osoba pracowała w rolnictwie, w ciągu kilku dekad przeobraziła się w obszar skupiony na produkcji przemysłowej, nastawionej na eksport. W połowie XX wieku emigracja zarobkowa Liechtensteinczyków była zjawiskiem powszechnym. Aktualnie w księstwie jest więcej miejsc pracy niż mieszkańców. Ponad 2/3 pracowników stanowią obcokrajowcy. Około połowa siły roboczej codziennie przyjeżdża tu z Austrii, Niemiec i Szwajcarii. Patrząc na ten rozwój chłodnym okiem, warto zauważyć, że nie było też powodów, by ta gospodarka miała się nie rozwinąć. Podobnie jak cała zachodnia Europa, Liechtenstein funkcjonował w systemie kapitalistycznym, więc podobnie jak cały Zachód, szedł do przodu, zostawiając w tyle wschodnią część kontynentu. Oprócz przemysłu, może nie bardzo duży, ale istotny sektor stanowi turystyka. Kilkaset tysięcy osób w ciągu roku odwiedza księstwo na jednodniową wycieczkę. I teraz druga część gospodarki Liechtensteinu, czyli pieniądze, które napływają do kraju z zewnątrz. Tutejsze banki od lat przyciągały bogatych klientów z całego świata nie tylko dzięki niskim stawkom podatkowym w księstwie, ale również za sprawą silnej tajemnicy bankowej. Wyglądało to tak. Tajemnicą Poliszynela było, że na przykład bardzo bogaci Niemcy mają konta w tutejszych bankach. Niemiecki Urząd Skarbowy mógł co najwyżej podejrzewać, o jakich pieniądzach mowa i kto, być może, ukrył tutaj jakieś pieniądze. Tak czy inaczej bywało, że na przykład tym niemieckim urzędnikom coś się tam w tych Niemczech nie zgadzało. Ale tutaj niczego nie mogli się dowiedzieć, ponieważ zawsze otrzymywali odpowiedź, że w Liechtensteinie obowiązuje tajemnica bankowa i nieważne kto pyta, żadne informacje nie zostaną przekazane. Ale uwaga, ta sytuacja zmieniła się trochę w ostatnich latach. Za sprawą porozumień najpierw ze Stanami Zjednoczonymi, a później z krajami Unii Europejskiej, tajemnica bankowa została tutaj częściowo ograniczona. Liechtenstein nie widnieje już na szarych czy czarnych listach rajów podatkowych. Co ważne, mimo że Liechtenstein cały czas dopasowuje się do różnych zewnętrznych wymogów i ogranicza swoje przewagi, to sama ta tradycja bankowości po prostu przyciąga. To miejsce wypracowało sobie renomę bezpiecznej przystani finansowej. Jeżeli chodzi o firmy, które przenoszą się tu z innych państw lub są tu zakładane przez obcokrajowców, to przyciąga je przede wszystkim niski podatek dochodowy. CIT wynosi 12,5%. Księstwo oczywiście korzystało i wciąż korzysta na świadczeniu usług finansowo-bankowych dla klientów z całego świata i na firmach, które wybierają Liechtenstein kosztem swoich rodzimych gospodarek.
Bez tego statystyki ekonomiczne zapewne nie wyglądałyby tak spektakularnie i bardzo prawdopodobne, że osiągałyby poziom zbliżony do sąsiednich regionów. Tyle, że i bez tego Lichtensteinczycy potrafią zarabiać duże pieniądze. System gospodarczy. To naprawdę ciekawe zagadnienie, ponieważ bywa, że księstwo kojarzone jest z libertariańską oazą. Ta cała konserwatywna otoczka związana z monarchią, niskimi podatkami i rajem podatkowym siłą rzeczy nasuwa na myśl wolnorynkową krainę. Ile w tym prawdy? Jak na realia współczesnego świata, niech będzie, że całkiem sporo. Założenie firmy jest proste, rynek nie jest nadmiernie regulowany, korupcji nie ma, sądownictwo działa sprawnie, a bariery w handlu są minimalne. Do tego te niskie podatki i mnóstwo firm z zagranicy. Także rzeczywiście otoczenie makroekonomiczne działa w duchu zdrowej, bardzo liberalnej gospodarki. Tyle, że przyziemny poziom, czyli ekonomiczna relacja obywatela z rządem, to tak de facto typowy model europejski. Może nie tak uregulowany i rozbudowany jak w państwach opiekuńczych, ale jednak rząd czuwa nad standardowymi obszarami typu edukacja, ochrona zdrowia czy system emerytalny. Opieka socjalna w postaci zasiłków dla bezrobotnych albo niepełnosprawnych również istnieje. Co prawda ciężko mówić o dużym rozmiarze tej opieki, kiedy bezrobocie wynosi 2% i wszyscy i tak pracują, ale jednak pewien system socjalny istnieje. Do tego pośrednie zaangażowanie państwa w sport czy kulturę. Z drugiej strony, długu nie ma, wręcz przeciwnie, występują nadwyżki budżetowe, więc gdzieś te pieniądze siłą rzeczy będą wydawane. Abstrahując od skali zaangażowania rządu oraz jego uzasadnienia, to po prostu nie jest XIX-wieczny kapitalizm. A tak po prostu i po ludzku. Jak się żyje w Lichtensteinie? Nie trudno zgadnąć, że bardzo dostatnie. W końcu mało kto ma okazję żyć w kraju, do którego przyjeżdżają pracować Szwajcarzy. Jednak jak wiadomo, pieniądze to nie wszystko. Zerknijmy na pozostałe statystyki. Jest bardzo bezpiecznie i bardzo spokojnie. Przestępczości właściwie nie ma. Ale areszt i więzienie oczywiście istnieją i przebywa tam w porywach do kilku osób. Mieszkańcy przywiązują dużą wagę do kultury. Chwalą się, że na przykład na lekcje muzyki uczęszcza tutaj 5 razy więcej osób niż w Szwajcarii i 2 razy więcej niż w Niemczech. Oczywiście procentowo. Do tego sport. Każda z 11 gmin posiada swoje kluby i obiekty sportowe. Krótko mówiąc, pieniądze są, bezpieczeństwo jest, dostęp do kultury umysłowej i fizycznej również. Raj na ziemi? Jeżeli ktoś ceni sobie w życiu przede wszystkim spokój, to chyba ciężko o lepsze miejsce. Ale czy jest to raj na ziemi dla zuchwałych? Nie, chyba nie. Za spokojnie. Czasami wręcz nudno. Bo życie w Lichtensteinie toczy się bardzo spokojnie. Dobrobyt jest, praca jest, ładnie jest, czysto jest, szkoła jest, droga jest, chodnik jest, a nawet jeżeli czegoś nie ma, bo nie wszystko się tu zmieści, to w Szwajcarii jest, albo w Austrii jest. Więc za czym tu gonić, o co tu walczyć? Pewnie, że do pracy trzeba chodzić, trzeba się starać, myśleć o swojej przyszłości, życie jak wszędzie. Ale tak to już jakoś w tym życiu jest, że jeżeli ktoś musi, to zrobi. A jeżeli tej presji nie ma, to może zrobi, może nie zrobi. Spokojnie. Przecież nikt się nie będzie rozpychał łokciami, żeby zamiast 20% więcej od Szwajcarów zarabiać 30% więcej od Szwajcarów. Dajmy tym biednym Szwajcarom też się dorobić.